To, że seria filmów o Obcym, a także Predatorze to jest jedno wielkie uniwersum, to już wiemy od dawien dawna. Ale ostatnio okazało się, że to uniwersum bardzo się rozrosło. Otóż logiczne jest, że to, co znamy z Obcego i Predatora, również przekłada się na serię dwóch filmów, czyli Obcy kontra Predator. Logiczne. Dodatkowo Ridley Scott powiedział, że jego filmy, czyli Łowcy Androidów, również znajdują się w tym samym uniwersum. To jak najbardziej jest ten sam wszechświat. Tu mamy w tym momencie dodatkowe dwa filmy, czyli dwie części Łowcy Androidów. Inny reżyser, czyli Paul W.S. Anderson, facet odpowiedzialny m.in. za film Obcy kontra Predator, stwierdził, że nie tylko ten film, ale tak samo i Żołnierz z Kurtem Russellem oraz Ukryty Wymiar, w którym możemy zobaczyć m.in. Lawrence'a Fishburna, również są umiejscowione w tym samym uniwersum co Obcy oraz Predator. Ale to nie koniec. Serial Firefly również umiejscowiony jest w tym samym uniwersum, ponieważ wielokrotnie na pokładzie statku pojawia się logo znienawidzonej, pewnej bardzo znienawidzonej firmy, czyli Weyland-Yutani. Więc to dodaje serial Firefly, a także film, który powstał zaraz po nim, Serenity, do naszego ogromnego, cały czas to rosnącego uniwersum. Jedną z teorii, które poruszałem poprzednio, jest fakt, że Dutch Schaefer z Predatora był pierwowzorem cyborga, robota T-800, który oczywiście później pojawił się w Terminatorze. Więc Terminator teoretycznie również jest częścią uniwersum. A skoro Terminator, pierwsza, druga i wszystkie kolejne części, no to dorzucamy do tego film z Arnoldem Schwarzeneggerem, czyli bohater ostatniej akcji. O ile sam Arnold oczywiście tam nie ma nic wspólnego z Dutchem Schaeferem czy z cyborgiem, pojawia się tam Robert Patrick, płynny Terminator z drugiej części, czyli Terminator 2, Dzień Sądu. No i właśnie ten Robert Patrick jak najbardziej jest postacią bardzo ważną, bo nie tylko pojawia się w tej samej roli w filmie bohater ostatniej akcji, ale również pojawia się w świecie Wayne'a, Wayne's World, gdzie właśnie pokazuje naszym dwóm głównym bohaterom zdjęcie Johna Connora, szukając właśnie tego chłopaka. Ale to nie koniec. Akcja pierwszego Predatora umiejscowiona jest, przynajmniej w części, w kraju zwanym Valverde. I jest to fikcyjny kraj, z którego korzysta hollywoodzki pisarz i producent Steven E. de Souza, gdy jego historie wymagają lokalizacji w Ameryce Południowej lub Ameryce Środkowej i ta oczywiście lokalizacja nie spowoduje żadnych prawnych ani dyplomatycznych konfliktów. Miejsce to pojawiło się po raz pierwszy w jego innym filmie, czyli Commando z 1985 roku. I jeżeli weźmiesz pod uwagę, że część Predatora działa się w Valverde, więc Valverde to w pewien sposób prawdziwy kraj, również w Commando akcja dzieje się w Valverde, jak najbardziej. Pojawia się tam pewien generał Arius, jest on byłym władcą Valverde i wysłał Johna Matrixa, w tej roli Arnold Schwarzenegger, ażeby zabił obecnego prezydenta i jak najbardziej tutaj się dzieje. I właśnie z Valverde jest związana bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Valverde nie pojawia się tylko w Commando, a także w Predatorze, ale również pojawia się Valverde w drugiej części filmu Szklana Pułapka, a więc łatwo można się domyśleć, że zarówno John McClane, jak i John Matrix, Dutch Schaefer, Ksenomorfy, a także Jaucia to jest wszystko jedno wielkie uniwersum.